Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj kolejny unboxing, czyli pokazanie nowego produktu. Niestety już nie mam worka, został wywalony. Dzisiaj porozmawiamy i przedstawię Wam kurtkę o nazwie Pilgrim. Jest to jakby pierwszy filmik, bo będę pracował nad tym, żebyśmy nakręcili filmik o historii całej tej kurtki. Dlatego, że ta kurtka to jest produkt, który od 2012 jest próbowany przez nas, próbowaliśmy od 2012 wprowadzić taki produkt na nasz polski rynek i w końcu udało się po wielu latach. Oczywiście on zmienił poprzez te wszystkie lata kompletnie swój wygląd, materiały, inne rzeczy, jakby też założenia. Natomiast dzisiaj w rękach właśnie trzymam rzecz, na którą czekaliśmy kupę lat. Jest to kurtka o nazwie Anorak Pilgrim, gdzie jakby widać nazwę. Jakbyście bardzo chcieli, to na handtagu możecie sobie zobaczyć właśnie mnie w tejże kurtce. Z tyłu na handtagu jest nasze logo, czyli widać, że pracowaliśmy w tej kurtce. Czym jest anorak? Anorak jest to kurtka zakładana przez głowę z krótkim zamkiem lub kangurzą kieszenią. Ja na sobie mam teraz anorak Woodsman. Natomiast tu mam kurteczkę, która jest właśnie tym anorakiem naszym Pilgrim, gdzie jakby założenia są troszeczkę inne, gdyż jest to anorak, natomiast zamek ma dużo dłuższy i nie ma tej klasycznej takiej kangurzej kieszeni, dlatego że ma dwie duże, klasyczne kieszenie znane z kurtek brytyjskich i kolejne dwie kieszenie zamkowe. Nie? Ktoś może powiedzieć, że to jest anorak, ale zaburzyliśmy całą ideę anoraka. Wymyślając tą kurtkę, myśleliśmy o tym, co może być kłopotliwe podczas używania kangurki i doszliśmy do wniosku, że najwięcej współczesnych kłopotów osoba pracująca gdzieś tam w lesie, chodząca, ma z utrzymaniem tej temperatury swojego ciała, czyli za ciepło, za gorąco lub za zimno. W związku z tym nie możesz wachlować tymi warstwami, czyli ściągać, zakładać, masz kurtkę założoną cały czas na sobie, więc chcieliśmy dać użytkownikowi jakby możliwość największego, najszybszego wentylowania się. W związku z tym jest zamek bardzo długi, po rozpięciu, zobaczcie, mamy praktycznie pół kurtki otwartej. Dodatkowo, jeśli chodzi o wentylację, to mamy oczywiście zamki pod pachami, gdzie jest wszyta siatka, żeby nam się to wszystko nie otwierało na maksa. Czyli mogę po prostu sobie rozpiąć zamek tutaj i zamki dwa dodatkowe pod pachami, które powodują, że szybko mi to tutaj ciepło, które wyprodukuje, zostanie wywijane. Nie? Natomiast jak nie mamy kangurzej kieszeni, to jak zrobić? Ja może po prostu tą kurtkę założę do tego filmu, nie? Tada! Oto jestem w kurtce. Zobaczcie, założenie jest takie. Duża, luźna, długa kurtka, którą zakładacie rano i cały dzień możecie maszerować, robić różnego rodzaju rzeczy w lesie, w tym naszym bushcrafcie, dlatego że materiał to jest materiał, który jest tym materiałem o nazwie Dura Canvas. Został specjalnie przygotowany do tego, żeby pracować właśnie w lesie. 65% poliestru, 33% bawełny i 2% elastanu powodują, że po pierwsze kurtkę może zawoskować, po drugie, że kurtka jest odporna na iskry, a po trzecie, jest odporna na iskry, ale jak spadnie największa iskra z ogniska i będzie stali, że nie patrzyli, to tak może wypalić dziurę. Natomiast jak siądziemy sobie przy ognisku, to te iskry po prostu gdzieś tam szybko może strzepnąć i nie wypali nam dziurę. Nie? A poza tym kolejna sprawa, jak kurtka zmoknie, to bardzo szybko jesteście w stanie wysuszyć na sobie lub na przykład śpiworze. Nie? Rękawy regulowane, zapinane na patki z rzepem. Rękawy w miarę szerokie, więc można podwinąć sobie do góry. Następnie idąc do samej góry. Dwie duże kieszenie na każdym ramieniu, służące do przenoszenia drobnych rzeczy, które mamy, potrzebujemy ich podczas maszerowania, czyli tu możemy mieć na przykład mapę, busolę albo inne drobne rzeczy, takie jak telefon komórkowy, czy na przykład notes, jakieś inne rzeczy. One się nie odznaczają w żaden sposób. Duży zamek, o którym mówiłem, powoduje, że mam dostęp do warstw zewnętrznych i mogę się wywentylować. Nie? I na klatce piersiowej, można powiedzieć, dostęp. Ta kurtka pozwala mi się spakować we wszystko, co potrzebujecie w całym normalnym takim bushcraftowym, codziennym życiu. Nie mówimy o śpiworze, innych rzeczach, tylko te drobne przedmioty. Dlatego właśnie mam dużo różnych kieszeni. Nie? Dwie duże kieszenie, zapinane guziki kanadyjskie. Guziki kanadyjskie mają to do siebie, że są przyszywane właśnie na tasiemkę. I te guziki są wykonane z gumy. W związku z tym nic się tu nie stanie, nic nie pęknie. Dodatkowo kieszeń ma tak zwaną klapę sztormową,
Czyli podczas zamykania kieszeni, zobaczcie, zamyka się ta klapka i drobne przedmioty z kieszeni nam nie wypadną, nie? Kieszeń jest umieszczona pod skosem w tą stronę, no bo nie pakujecie, nie szukacie tą ręką w ten sposób, tylko żeby wyciągnąć coś z tej kieszeni, muszę użyć tej ręki, czyli odpinam, wsadzam, wyciągam rzecz, a żeby użyć tej kieszeni, po prostu robię to odwrotnie na przemian, czyli odpinam sobie. Jak jest nowa kurteczka, to te guziki są jeszcze trochę przyciasnawe i jest zimno. Za czwartym razem guzik się wyrobi, nie? Żeby wyciągnąć coś z tej kieszeni, używam ręki na przemian, wyciągam z tej strony. W każdej kieszonce mam wszyte dwie tasiemki, które pozwalają mi dopiąć sobie sprzęt przenoszony w środku, żeby go jeszcze bardziej nie zgubić, nie? Czyli mam busolę na przykład na sznurku i jak nawet mogę sobie odłożyć, to ona będzie sobie dyndać, nie? Następnie, schowam sobie tego handtaga ze mną, mamy dwie duże kieszenie, takie można powiedzieć napoleońskie, które służą mi do przenoszenia innych rzeczy, ale ta kieszeń jest tak duża, zobaczcie, ona sięga aż dotąd, tutaj i tutaj, że spokojnie wchodzi kartka A4, czyli duża mapa albo jakieś inne przedmioty, a w środku kieszeni mamy przegródkę z materiału, gdzie mogę przenosić też inne drobne rzeczy, żeby one się tam gdzieś nie walały. Notes, telefon komórkowy, też busola albo jakieś inne pierdoletki, które po prostu możemy wsadzić, żeby nam tam gdzieś nie pracowały, nie? Cała kurtka jest podszyta siatką, ale tylko w tej części dotąd i plecy, dolna część już jest siatką niepodszywana, żeby po pierwsze dać Wam nie tyle większą wywodę, tylko większą warstwę materiału, żeby uwięzić Wasze powietrze, czyli mam jedną warstwę materiału i siateczkę, w związku z tym ta kurtka po prostu będzie troszkę cieplejsza niż ten anorak Woodsman, który jest też drugim produktem w tej linii naszej bushcraftowej, ale niestety kurtka też jest cięższa. I druga sprawa, jak kurtka Wam zmoknie od deszczu, to warstwa siatki po prostu będzie trzymała ten element mokry troszeczkę od ciała i dzięki powietrzu, który uwięzionemu między jedną a drugą warstwą, kurtka szybciej wyschnie. W środku taki patencik, w tym miejscu mamy dwie tasiemki z jednej i z drugiej strony. Do czego one służą? No jakbym na przykład, tak nawet jak dzisiaj, do prostej rzeczy. Często pracując w lesie, na przykład moczymy rękawiczki, robiąc różne rzeczy przy ogniku i rękawiczki na karabinku, mokre, mogę sobie dopiąć właśnie do kurtki w tym miejscu i schować sobie tu, żeby kurtka była ogrzewana ciepłem, żeby rękawiczki były ogrzewane ciepłem mojego ciała, żeby zawsze były w tym samym miejscu przypięte tutaj, nie? Oczywiście ktoś może powiedzieć, dlaczego nie zrobiliśmy kieszeni. Dodawanie dodatkowej warstwy siatki w tym miejscu zaburza konstrukcję, bo trzeba ją gdzieś tam przymocować, druga sprawa. No i znowu ta kurtka zaczyna się robić coraz cięższa, coraz cięższa, coraz cięższa. A same dwie tasiemki nic nie ważą, nie? Skarpetki, jakby miał mokre, też mógłbym sobie przywiązać w jakiś sposób właśnie do tej mojej tasiemeczki. Więc to jest prosty patent, który nic nie waży, a na pewno dużo mniej niż kieszeń, a tych kieszeni tutaj mamy dużo. Idąc dalej na dole, mamy jedną kieszeń z dwustronnym dostępem, zapinane na zamki, ale kieszeń jest przelotowa, podszyta cienkim takim materiałem typu welur, który można by powiedzieć, że wygląda troszeczkę jak polar. Dlaczego tak zrobiliśmy? No bo w takich warunkach jak dzisiaj, kiedy jest na przykład zimno i wieje wiatr, jakbym wsadził rękę do kieszeni, to tutaj po prostu jest tylko jedna warstwa materiału i te ręce by mi zgrabiały. A tak ja po prostu chowając mam taki, można powiedzieć, formę troszeczkę mówki, czyli mogę trzymać po pierwsze dłonie razem, ogrzewać sobie, a z drugiej strony to jest dodatkowa warstwa materiału, która chroni przed utratą tego ciepła, nie? Kurtka ma dwa ściągacze, jeden w tej części, jeden w tej części. Żeby użyć tego ściągacza, który jest tu umiejscowiony, muszę zajrzeć do kieszeni i tu jest umiejscowiony ściągacz. Wystarczy po prostu wsadzić rękę do kieszeni, pociągnąć za samą końcóweczkę i kurtka ściąga się w pasie, dopasowując do mojego obwodu. Żeby użyć ściągacza na dole, mamy z jednej i z drugiej strony ściągacz i tak samo analogicznie mogę po prostu zrobić tak i tak, dopasowując kurtkę do obwodu na dole, żeby po prostu uwięzić powietrze, ewentualnie skrócić, jak czuję się, że kurtka jest troszeczkę za długa. Kurtka ma mocny kaptur znany z kurtki Woodsman, czyli ten kaptur jest praktycznie taki sam, regulowany w trzech zakresach. Daszek jest wzmocniony, wyprofilowany specjalną gąbeczką. Pierwszy zakres to jest ściągnięcie obwodu za pomocą tych ściągaczy, czyli wystarczy ściągnąć wewnątrz. Zrezygnowaliśmy z wiszących sznurków na zewnątrz, dlatego że wyszliśmy z założenia, że kaptur dopasowujesz z reguły raz, czyli możesz go założyć, dociągnąć, odpiąć, a później możesz go dopasowanego. Natomiast sznurki na zewnątrz po prostu są dyndającym elementem, który się gdzieś tam zaczepia, dynda. Niekoniecznie chcieliśmy, żeby tak było, więc regulacja jest pod spodem, tu sobie reguluję, a później dopiero zapinam zamek. Druga regulacja to jest ściągacz tutaj z tyłu,
który reguluje mi obwód i cofa mi kaptur do tyłu, żeby tu robić większy, dopasować do mojego kształtu głowy albo ilości rzeczy, bo na przykład mam dzisiaj 2 kaptury na sobie. I kolejna regulacja, to jest regulacja tu, z dodatkową warstwą siatki, która robi taką wentylację, nie? Czyli jak sobie ten rzepik poluzuje, to po prostu tam podczas maszerowania się też wytwarzam ciepło, które spokojnie może się tam wywentylowywać, nie? Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale chyba tak, nie? Każdy produkt z naszej linii oznaczony jest takim znaczkiem linii bushcraftowej, to znaczy, że to zaprojektowany właśnie specjalnie do siedzenia w lesie przy ognisku do bushcraftu, nie? Różnice między kurtką anorakiem, tym naszym Pilgrimem Outsman. Anorak Pilgrim nie ma pleców oddychających, w związku z tym jak założycie na niego plecak i będziecie maszerować, a jesteście ludźmi, którzy się pocą, to się troszeczkę spoci. Możemy powiedzieć, że jest całoroczny, ale bardziej jednak przeznaczony na te warunki troszeczkę chłodne, czyli wiosna, jesień, zima, a ten Outsman znowu jest całoroczny, ale w warunkach zimowych jednak będzie w nim troszeczkę zimniej, nawet ze względu na te plecy z softshella. Ale to wszystko zależy od tak naprawdę użytkownika i to jest mocno subiektywna rzecz, bo w lato można też w tym chodzić, a w zimę można też chodzić w tym. Polecam i życzę dobrych wyborów. Do zobaczenia na szlaku.